Siema, tu Wahacz. Seat Ateca to model, który debiutował na rynku w 2016 roku i pomimo przejścia w roku 2020 solidnego liftingu, wciąż należy on do starej gwardii Seata, takiej powiedzmy przedleonowej, i po kilku dniach z nim spędzonych wcale nie uważam, żeby było to coś złego. Na taką moją opinię wpływa przede wszystkim sposób obsługi, o którym powiem więcej niedługo. Egzemplarz Ateki, który dostałem do jazdy, przynależy do drugiej od góry wersji wyposażeniowej Experience, która została jednak solidnie doposażona, więc można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z pokazem, na co stać testowany model pod kątem dodatków. Z kolei silnik nie jest tu aż tak dopakowany, bo mamy co prawda benzynę 1.5 TSI 150 koni z automatem, ale w palecie jest jeszcze wariant 2-litrowy 190 koni czy diesel 150 koni, zatem pod kątem układu napędowego aż takiego przepychu nie ma. Testowany model, tak jak wspominałem, debiutował na rynku dawno temu jak na współczesne motoryzacyjne standardy, ale z wyglądu według mnie wciąż daje on radę, ponieważ do jego dosyć stonowanej od urodzenia bryły lifting dorzucił przeprojektowany i ciekawszy przedni pas i samochód do osób poszukujących SUV-a o bardziej konserwatywnych liniach wciąż może trafiać swoim nadwoziem. Wersja Experience jest propozycją zawierającą najwięcej srebrnych wstawek na zewnątrz, ponieważ pojawiają się one na zderzakach, progach, ramkach drzwi, relingach dachowych i grillu, podczas gdy w innych odmianach więcej jest czerni, co wygląda bardziej sportowo, a Experience ma moim zdaniem bardziej terenowe naleciałości, bo nieraz w samochodach pakiety offroadowe właśnie takie srebrne dodatki wprowadzają. Dostajemy tu też 18-calowe felgi, które za 3482 zł zostały zamienione w aucie, które pokazuje na 19. Niebieski lakier Niemetalik dostępny jest w standardzie. We wnętrzu z kolei lifting jest praktycznie niewidoczny pod kątem designerskim i wprowadził on tylko inne multimedia i kierownicę z nowym układem przycisków. Deska rozdzielcza pozostała po staremu, co oznacza może mało wysublimowany projekt, po którym widać coraz bardziej upływ czasu, ale za to jeszcze dużą ilość fizycznych elementów sterujących. Co oceniam zdecydowanie pozytywnie, bo chociażby panel klimatyzacji jest w pełni fizyczny, tutaj nie jest zagrzebany w żadnym menu, co oznacza, że jest on wzorowy pod kątem ergonomii, też inne funkcje mają swoje dedykowane przyciski, nie trzeba nigdzie się zagłębiać w komputerze. Tak samo, jeśli chce się zmienić tryby jazdy, oddelegowane zostało do tego wygodne pokrętło. Wygląd systemu inforozrywki dostrojony został do tego, co spotkać można w najnowszych modelach Seata, ale oprogramowanie jest jeszcze trochę starsze, co widać chociażby po ekranie domowym, gdzie te widgety są trochę mniej interaktywne, nie można na przykład przewijając góra-dół tutaj zmieniać źródła dźwięku, jak w nowym Leonie, a nie jest to moim zdaniem wielki problem, ponieważ wciąż wartość informacyjna jest dobra. Mamy też na dole belkę ze skrótami, które można sobie personalizować, jeśli chodzi o to, jak to wszystko wygląda już wewnątrz poszczególnych modułów. To wszystko moim zdaniem jest logicznie zaprojektowane pod kątem interfejsu. Mamy też ustawienia, które są oparte o klasyczne listy, więc nie ma problemów, aby znaleźć to, co nas interesuje, ponieważ te listy są też pogrupowane w sposób rozsądny, bardzo szybko się tutaj wszystko ładuje. Mamy też bardzo dobrej jakości wyświetlacz oraz reakcję na dotyk, jest integracja ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, zatem temu systemowi moim zdaniem niczego nie brakuje. Fajna jest tutaj też funkcja, że jak się zbliży palec do ekranu, to pojawiają się niektóre elementy interfejsu, a gdy się go nie zbliża, to znikają. Dla większej czytelności w różnych miejscach jest to obecne. Na kierownicy z prawej strony obsługuje się przede wszystkim elektroniczne zegary w wygodny sposób. Mamy też tutaj zmianę piosenek. Z kolei z lewej strony niesymetrycznie, bo na rolce jest sterowanie głośnością. Nie jestem fanem takiego rozwiązania, wolałbym mieć to wszystko pod jednym kciukiem albo chociaż symetrycznie, ale jest to jedyny zarzut, jaki mam w tym obszarze do Ateki, ponieważ sterowanie aktywnym tempomatem również tymi przyciskami jest bardzo przystępne. Elektroniczny zestaw wskaźników w testowanym Seacie oferuje duże możliwości personalizacji. Można przede wszystkim modyfikować to, co będzie na środku. Nie tylko informacje z komputera podróżnego, ale też wskazania z telefonu. Mogą tutaj być systemu audio, czy też nawigacji w formie mapy. Można też zmieniać widoki. Zamiast takiego klasycznego mogą być takie, jak teraz widzicie, ale także jest możliwość modyfikacji tego, co będzie wewnątrz lewej i prawej tarczy. Aby to zrobić i zmienić, trzeba wejść w komputer i tam mamy albo widok klasyczny, gdzie tych dodatków nie ma, ale są też 3 widoki konfigurowalne, gdzie można sobie w dowolny sposób zmieniać to, co będzie właśnie wewnątrz nich. Zatem jest to bardzo fajne rozwiązanie, tym bardziej, że obsługa całości jest bardzo intuicyjna. Jeśli doda się do tego nawet taki drobiazg jak w pełni fizyczne pokrętło do sterowania światłami zamiast płytki dotykowej spotykanej na przykład w nowym Leonie,
to on dostaje się tutaj moim zdaniem najlepsze, takie najrozsądniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o sterowanie, które spotkać można w Seatach. Tylko w jednym miejscu nie jestem fanem tego, jak zostało pomyślane to wnętrze, to znaczy mamy 4 porty USB, 2 z przodu i 2 z tyłu, wszystkie są w standardzie C, aby nie zmuszać nikogo do kupowania przejściówek czy też kabli, chociaż 1 czy 2 w standardzie A wciąż popularny by się przydało. Wiek Seata Ateca jest też atutem dla fanów diesli, ponieważ o ile silniki tego typu coraz rzadziej spotyka się w nowych modelach, tak tutaj wciąż 2.0 TDI 150 koni jest dostępne i to w różnych wariantach, z manualem, z automatem albo z automatem i napędem na wszystkie koła 4Drive i dopłata do diesla względem benzyny to około 10 000 zł, zatem sporo, ale bez dramatu. Z kolei chcąc mieć więcej niż 150 koni pod maską, trzeba już na silnik benzynowy się zdecydować, ponieważ na szczycie oferty znajduje się 2.0 TSI 190 koni połączony z automatyczną skrzynią i napędem na 4 koła. Wciąż jednak napęd 4Drive bardzo winduje cenę bez względu na rodzaj paliwa, zatem testowe 1.5 TSI z napędem naprzód jawi się jako najrozsądniejsza propozycja do Ateki, biorąc pod uwagę kwestie finansowe. Pod kątem wyposażenia najciekawiej prezentuje się dla mnie z kolei testowany Experience, tylko bez tych wszystkich dodatków, bo względem Style jest niby droższy o niemal 14 000 zł, ale jednak dochodzi w nim wiele rzeczy, których mogłoby mi brakować w niższej odmianie i wymieniłbym z nich aktywny tempomat, wybór trybów jazdy, kamerę cofania i czujniki parkowania z przodu, dostęp bezkluczykowy, progresywne wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele i kierownice, elektrykę fotela kierowcy. Jest tego całkiem sporo i chociaż Style z kilkoma dodatkami też da się rozsądnie skonfigurować, to myśląc o lepiej wyposażonej Atece, Experience by mnie kusiła. Opcje dodatkowe z egzemplarza testowego kosztowały niemal 17 000 zł i podniosły jego cenę do 161 000 zł. Wersję Style z 1.5 TSI, automatem i z kilkoma najpotrzebniejszymi pakietami dorwać można za około 140 000 zł, co jest rozsądną alternatywą, jeśli ktoś jednak nie chce Experience. Jako uzupełnienie powiem, ile takie auto kosztowałoby w wynajmie długoterminowym na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym przebiegu 20 000 km, miesięczna rata uwzględniająca przeglądy, części eksploatacyjnej samochód zastępczy to 1894 zł netto, albo 2331 zł brutto. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a na stronie Carlis Polska są też inne modele, również w leasingu operacyjnym. Przechodząc już do omówienia układu napędowego, zacznę od skrzyni biegów, ponieważ historia przekładni automatycznej DSG z benzynami TSI ma swoje ciemne rozdziały i w niejednym testowanym w przeszłości samochodzie z grupy Volkswagena skrzynia była tak zestrojona, że zbyt ospale reagowała na wciskanie gazu i przez to odczuwalna dynamika była pogorszona. W Atece na szczęście nic takiego nie ma obecnie miejsca, co mnie pozytywnie zaskoczyło, bo na przykład ruszanie następowało od razu po wciśnięciu gazu. Tak samo podczas utrzymywania prędkości obroty nie były aż tak bardzo nisko, tylko bliżej 2000, przez co przyspieszając silnik miał wyjściowo więcej werwy. Wciąż DSG nie było wtedy jakieś bardzo skore do redukcji, ale nie czułem, aby odbywało się to z uszczerbkiem dla dynamiki przy większości przyspieszeń. Z kolei na drogach szybkiego ruchu, pomimo tego, że przy 120 km na godzinę na obrotomierzu widniała wartość lekko ponad 2000, to i tak skrzynia szybko robiła redukcję do około 2,5–3000 obrotów, zatem zachowywało się pod tym kątem odpowiednio. Dodatkowo 7-biegowy automat DSG zapewnia dobrą jak na ten segment samochodów szybkość działania i nienaganną płynność, więc jest to naprawdę udana konstrukcja. Niestety zarazem bardzo droga, bo względem manuala wymaga dopłaty aż 10 400 zł. Przy przyspieszaniu z gazem w podłodze układ napędowy z testówki tak rozpędzał samochód od 0 do setki. Tak od 90 do 140 km na godzinę. Dynamika samochodu jest naprawdę ok, bo mnie na żadnym rodzaju drogi nie brakowało mocy i dopiero od około 120 km na godzinę można mówić o delikatniejszym zwiększaniu prędkości, gdzie nie można liczyć na jakieś gwałtowne reakcje, ale wciąż takie, które pozwalają rozsądnie włączać się na lewy pas na drogach szybkiego ruchu. Przy niższych prędkościach pozamiejskich mogłem sprawnie wyprzedzać czy włączać się do ruchu, przy czym mówię to wszystko mając racjonalne oczekiwania i traktując Atekę z 1.5 TSI jako po prostu kompaktowego SUV-a do bezpieczeństwa
bezpiecznego dojechania do celu. Jeśli ktoś oczekuje konkretniejszych osiągów, to wariant 190 koni katalogowo zapewnia o 2 sekundy lepszy czas do 100 km, no i jest też 300-konna wersja Cupra, ale wciąż uważam, że 150 koni mechanicznych w tym samochodzie dla większości osób będzie wystarczające. Dla mnie na pewno by było, tym bardziej, że DSG nie przymula już teraz silnika. 1.5 TSI ma 4 cylindry, co pozytywnie wpływa na jego kulturę pracy, a ta jest bardzo dobra i rzadko w ogóle odczuć można bardziej obecność benzyny pod maską, bo na niskich obrotach nie ma jakichś nieprzyjemnych wibracji, a w standardowym zakresie około 2000 silnik ma dyskretny i regularny dźwięk. Gdy wkręca się bardziej na obroty, to nie ma co liczyć na jakieś wyróżniające się doznania akustyczne, ale odgłosy nie irytują i to najważniejsze, no i też rzadko kiedy kręcenie pod odcinka jest tu wymagane. Jeśli chodzi o spalanie, to w Warszawie Ateca potrzebowała średnio 8 litrów na 100 km, poza miastem na zwykłych drogach z limitami 50-90 km na godzinę były to okolice 6-6,5 litra, na drogach ekspresowych komputer pokazywał 7,5 litra, a przy prędkościach autostradowych wskazania rosły do 8,5 litra. Egzemplarz testowy Seata Ateca wyposażony został w adaptacyjne zawieszenie DCC wymagające dopłaty 3891 zł. Oferuje ono 3 tryby pracy, komfort, normal i sport i nie wpływają one wyłącznie kosmetycznie na zachowanie samochodu na nierównościach, ponieważ na przykład na sporcie, na średniej jakości drogach czuje się sporo nawet mniejszych pofalowań asfaltu, a na większych auto zachowuje się dosyć sztywno. Po przełączeniu na komfort te mniejsze dziury zdają się znikać, a na większych auto zaczyna zachowywać się bardziej bujająco. Tryb normal z kolei stoi mniej więcej po środku, ze wskazaniem w bliższe sąsiedztwo ustawień komfortowych. Jeśli miałbym za DCC dopłacać, czego bym swoją drogą nie zrobił, to właśnie po to, aby uzyskać maksymalną miękkość, ponieważ tryb sportowy w aucie tego typu, jeszcze z silnikiem 150 koni, zdaje się być po prostu niepotrzebnie twardy. Na normalu jednak dostaje się moim zdaniem wystarczające ustawienia, aby mówić o wygodnym, dobrze zbalansowanym, nawet przy dłuższej jeździe SUV-ie. Ingerować można również w styl pracy układu kierowniczego i zmiany wpływają głównie na opór stawiany przez kierownicę, bo bezpośredniość zawsze jest z grubsza podobna i przyjemna, bo z jednej strony nie wymaga pilnowania się, a z drugiej dostaje się porządnie responsywne w zakrętach auto, jak na model o niesportowym przeznaczeniu. Osobiście tryb normal wolałem w mieście, gdzie zapewniał większą przyjazność na parkingach, a w trasie lepiej jeździło mi się na sporcie i szkoda, że samochód zawsze startuje w trybie normal i trzeba pamiętać, aby przełączyć się na przykład na ustawienie indywidualne, gdzie można dostrajać każdy parametr zachowania auta pod siebie. Bez względu jednak na ustawienia w Atece czuje się dopracowanie układu jezdnego i wynikające z niej neutralne, ale pozytywne wrażenia. Regularne kształty nadwozia Ateki sprawiają, że cały przód, szyba czy też deska rozdzielcza nie są z daleka od głowy kierowcy. Mamy też maskę, nie opadającą jakoś wyraźnie, która jest dobrze widoczna. Widoczność z kolei na boki nie stanowi problemów, nawet gdy się popatrzy po przekątnej, ponieważ tam poprawia ją dodatkowa szybka i niezbyt masywny przez to słupek. Tylna szyba jest umiarkowanie wysoko poprowadzona, całkiem spora, kończy się wraz z nadwoziem. Kosztujący 2626 zł ekstra system kamer 360 stopni oferuje przeciętną szczegółowość obrazu, ale wciąż jest ona w pełni używalna, no i też nie jeden nowszy model wcale nie może pochwalić się jakąś zdecydowanie wyższą rozdzielczością. Dostajemy za to tutaj rozsądne pole widzenia bez rozciągania przesadnego obiektów znajdujących się po bokach kadru, co ma chociażby miejsce w najnowszych modelach Seata. 4 kamery, chociaż czasami się przydają, nie są moim zdaniem warte dopłacania, bo kształty nadwozia Ateki sprawiają, że ten samochód łatwo można wyczuć na parkingach, tym bardziej, że kokpit nie jest tutaj zbyt zabudowany, co w połączeniu z kolei z całkiem wysoką pozycją za kierownicą jeszcze poprawia sprawność manewrowania. Rozmiary testowanego Seata to 438 cm długości i 184 cm szerokości, zatem nie jest to oczywiście maluch do miasta, ale model ten jest całkiem bezproblemowy w takich warunkach. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego w swojej bryle może nie ma nawet grama hiszpańskiego temperamentu. Dostajemy za to tutaj dużo rozsądku, ponieważ konstrukcja jest lekka, cienka, też obła, więc nie przeszkadza w ogóle w kieszeni. Wykonana została z dobrej jakości czarnego, lekko chropowatego plastiku. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi testowany Seat oferuje dobrze wyglądające miękkie tworzywo. Na drzwiach mamy też przyjemne srebrne
listwy oraz fragment skórzany z estetycznymi szwami. Podłokietnik jest niestety tutaj za twardy, on jest co prawda obszyty, ale to tyle i nie przyjemnie się trzyma na nim łokieć. W niższych częściach kokpitu mamy twarde materiały, które wyglądają trochę bardziej plastikowo, chociażby się bardziej błyszczą, ale wciąż wypadają akceptowalnie. Podoba mi się to, że na tunelu środkowym i konsoli centralnej nie ma fortepianowej czerni, tylko jest taki srebrny materiał, który po pierwsze trochę rozjaśnia tę kabinę, która jest mocno ponuro, jeśli chodzi o kolorystykę, poza tym utrzymana, no i też nie jest takim po prostu pójściem na łatwiznę, nie rysuje się ten materiał, można go łatwo utrzymać w czystości, bardzo przyjemnie się prezentuje, jeśli chodzi o spasowanie. To ta ramka tutaj trochę się ugina pod palce, nawet bardziej niż trochę, ale i tak podczas jazdy w tej kabinie nic niepożądanego nie słychać, a ogólnie jakościowo mamy tutaj rozsądny poziom, taki, że nic się nie wybija na plus bardzo, ani też na minus. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza pojawia się w ATC w standardzie od wersji Experience. Składają się na niego podświetlone przestrzeni na nogi. One są zawsze na biało. Mamy także boczki drzwi. W ich przypadku można już sobie sterować nie tylko intensywnością tego świecenia, ale również kolorystyką. Fakt, że można wybrać tam kolor czerwony, sprawia, że nawet obecność bieli na przyciskach i przełącznikach nie jest aż tak, powiedzmy, smutny dla fanów historycznego podświetlenia w Seatach, które było całe czerwone, ponieważ tutaj, chociaż jest bardziej neutralnie i mniej sportowo, to jednak można sobie jakiś ostrzejszy akcent na drzwiach umieścić. Wszystkie elementy sterujące doczekały się podświetlenia. Zawsze czerwony jest za to starter, który w fajny sposób pulsuje, niejako zachęcając kierowcę, aby odpalić silnik. Przednie światła w ATC po liftingu zostały trochę wyoblone, ale zachowały swój charakterystyczny dla nowych Seatów kształt, co oznacza wyraziste segmenty do jazdy dziennej, przemieniające się czasami w kierunkowskazy. Z przodu wszędzie mamy LEDy, tak samo jest w długich kierunkach w bocznych lusterkach. Z tyłu światła diodowe z dynamicznymi kierunkowskazami występują w Experience i FR. Światła pozycyjne mają ładny i nawiązujący do tego, co spotkać można z przodu kształt i ogólnie moim zdaniem oświetlenie ATEC wygląda naprawdę dobrze i nie widzę w nim jakichś słabszych punktów. Światła w testowanym Seacie niestety nie doczekały się wariantu matrycowego z wycinaniem części wiązki i mamy tutaj zero-jedynkowe działanie, albo mijanie, albo drogowe są odpalone. LEDy zostały jednak umieszczone w soczewkach, co gwarantuje ich dobrą precyzję. Dostajemy także dużą moc świecenia, więc pomimo braku zaawansowanej adaptacyjności jest to dopracowane rozwiązanie. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni. W testowanym egzemplarzu znalazł się panoramiczny dach za 4672 zł. Jest on długi, w naturalnym ułożeniu. Moja głowa ląduje gdzieś tutaj i mimo tego od krawędzi tego dachu mam jeszcze taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w dużym stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Gdyby ktoś wydał 2339 zł na elektrycznie i bezdotykowo otwieraną klapę bagażnika, to dostanie całkiem sprawnie działający jej mechanizm. Dostaje również, już bez względu na to, jaką klapę się zdecyduje taka osoba, 510 litrów pojemności w kufrze, niski próg załadunkowy, duży otwór. Mamy też tutaj regularne kształty. Na bocznych ściankach w bagażniku mamy haczyki na jakieś torby. Są też dźwignie do łatwego składania oparć. Za 470 zł w testowanym egzemplarzu znalazł się pakiet zawierający gniazdo 12V oraz 230V i to drugie moim zdaniem zdecydowanie rozsądniejsze byłoby i bardziej przydatne, gdyby został umieszczony gdzieś w środku, na przykład w okolicach tunelu środkowego, a nie w bagażniku. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu w kufrze znalazło się dojazdowe koło zapasowe oraz element systemu audio firmy Beats. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się podłogę z bardzo wysokim uskokiem. Podsumowując, Seat Ateca pomimo upływu lat to wciąż godna zainteresowania propozycja, ponieważ za sprawą stosowanych obecnie technologii nie czuje się w nim przestarzałości i mamy tu udany miks nowoczesności i klasycznego, intuicyjnego podejścia. Dodatkowo właściwości jezdne wciąż dają tu radę, a silnik 1.5 TSI 150 koni to konstrukcja pasująca do auta tego typu, zwłaszcza gdy lepiej dogaduje się z DSG, zatem dostajemy tu model, w którym trudno jest się do czegokolwiek przyczepić i patrząc na przykład na nowego Leona, wątpię, aby ewentualny następca Ateki był przyjaźniejszy od auta, którym jeździłem.
I to wszystko, co przygotowałem o ATC. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.